Pokój dobro. Pokój dobro. Pytanie dotyczyło, czy każdy ma równe szanse na zbawienie. Czy ludzie, którzy nie zbawili się, nie żyli przed Chrystusem. Albo żyli przed Chrystusem. A żyli... Ludzie, którzy żyli przed Chrystusem, czy znając Chrystusa mieli szansę na zbawienie, czy w ogóle o nim nie słyszeli, albo żyją w jakiejś innym części kraju. Tam padło konkretne pytanie, czy ktoś, kto popełnił jakieś zło, był w więzieniu, nie miał możliwości wyspowiadania się ze swoich grzechów, no bo zanim Pana Jezusa nie było sakramentu pojednania, prawda? Zanim Kościoła nie było sakramentu pojednania. No i czy taki człowiek bez sakramentu pojednania, nawet jeżeli popełnił jakąś zbrodnię, grzech ciężki, czy on mógł dostąpić zbawienia, bo dzisiaj wiadomo, przyjdzie kapłan do więzienia, można się pojednać z Panem Bogiem, prawda, i jakoś z tej łaski zbawienia tak skorzystać. No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że gdy chodzi o dzieło zbawcze Pana Jezusa, czyli to, czego dokonał, ono dotyczy wszystkich ludzi, którzy byli przed Chrystusem, w czasie Jego ziemskiego życia i wszystkie narody, języki, wszystkich ludzi, którzy są również po Chrystusie. A więc można powiedzieć, że obejmuje całą ludzkość. Jeżeli jest jakaś jeszcze gdzieś indziej ludzkość, to również tamtą też. Również. A więc z pewnością to dzieło zbawcze obejmuje wszystkich. O tym takim, możemy powiedzieć, działaniu wstecz dzieła zbawczego Pana Jezusa, w cudzysłowie wstecz, świadczy to, co mówimy w credo, a mianowicie, że stąpił do piekieł. Właśnie przez te piekła rozumie się tę przestrzeń, mówiąc obrazowo, w której przebywały dusze oczekujące zbawienia. Pan Jezus wyprowadził te dusze z tych piekieł, z tego Szeolu. Czyli tych wszystkich, rozumiemy, Jezus idzie tam po tych wszystkich ludzi, którzy żyli w sposób dobry, ale niestety nie mogli się zbawić, no bo grzech, który został przezwyciężony dopiero na krzyżu, wcześniej zamykał dojście do nieba. Niebo było zamknięte, więc Pan Jezus te dusze wprowadza, tak możemy obrazowo powiedzieć. Co się tyczy tych osób, które, nazwijmy to, umierały po dokonaniu jakiegoś przestępstwa, tak? Proszę pamiętać o tym, że ci ludzie też kierowali się jakimś prawem. Oni też mieli jakiś przede wszystkim mieli dekalog, prawda? Jeżeli mówimy o narodzie wybranym. Jeżeli nie, no to inne narody też miały jakiś kodeks moralny, kodeks postępowania. Mieli też konsekwencje, były wyciągane konsekwencje za popełnione zła, więc w pewnym sensie odpokutowywali za swoje grzechy, prawda? Jeżeli w sercu ich rodziła się skrucha i żal za popełnione zło, to możemy powiedzieć w pewnym sensie, że dostępowali tego, co my nazywamy łaską odpuszczenia grzechów, bo Pan Bóg może udzielać łask sakramentalnych poza samym sakramentem. Dzisiaj dzięki Bogu i Bogu dzięki mamy sakrament pojednania i możemy iść i z Panem Bogiem pojednać się w sposób zwyczajny podczas spowiedzi. No to tamci ludzie takiego przywileju, takiego dobrodziejstwa nie mieli, ale sam fakt żalu za grzechy, sam fakt tego, że odpokutowywali to popełnione zło, sam fakt, że mieli wyrzuty sumienia, że chcieli zmienić swoje życie, a przecież można przypuszczać, że to życie chcieli zmienić, sprawi, że dostępowali tego Bożego przebaczenia. Mimo że nie mieli tego komfortu sakramentu pojednania, jaki my dzisiaj mamy. Zgadzam się z przedmówcą generalnie. Generalnie. Także gdy chcemy zadać pytanie, gdy chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy wszyscy mają jednakowe szanse zbawienia, tak. Wszyscy. Zwróćcie uwagę, że również dzisiaj są narody, są powiedzmy narody, plemienia, są ludzie, do których jeszcze dobra nowina nie dotarła, do których nie dotarli misjonarze. Albo ten kontakt z misjonarzami, z księżmi jest w pewnym sensie ograniczony. Tym ludziom też nie odmawiamy zbawienia, prawda? Czy ja myślę, że to w ogóle jest... Każdy ma taką samą szansę zbawienia, natomiast odpowiedzialność również ciąży pewnie na tych osobach, które mają kapitalny dostęp do Chrystusa, do wszystkich środków zbawczych, do Kościoła, do sakramentów, do Eucharystii, a z tego nie korzystają. Bo to jest jakby druga strona medalu. Jedna to jest taka, że nie usłyszeli teraz, tak, i nie mają możliwości, ale jest gro ludzi, które usłyszało, ma możliwość,
a nie korzysta. Bo tutaj my w teologii mówimy o takich dwóch jakby płaszczyznach zbawienia. Zbawienie obiektywne, czyli obiektywnie wszyscy jesteśmy zbawieni. Obiektywnie Pan Jezus umarł za wszystkich ludzi, za każdego człowieka, który był, jest lub będzie, prawda? Za każdego. Ale subiektywnie, czyli czy ja z tego daru zbawienia skorzystam, czy ja słysząc dobrą nowinę o Panu Jezusie będę chciał ją przyjąć, czy jeżeli ja dostanę ofertę od Chrystusa, żeby zmienić swoje życie, przyjmę tę ofertę, która zależy ode mnie. I są ludzie, którzy niestety tej oferty nie przyjmują, którzy świadomie odrzucają i naukę Chrystusa, odrzucają Kościół katolicki. No, pewno kwestia teraz, dlaczego to robią, prawda, i tak dalej, to myślę, że to bardzo indywidualna sprawa jest i nie nam tutaj decydować o losie poszczególnych ludzi, ale świadome odrzucenie Jezusa Chrystusa, świadome odrzucenie Jego nauki, no jest również świadomym odrzucaniem tego daru zbawienia, jaki Chrystus nam wysłużył. Także tu obiektywnie wszyscy są zbawieni, ale subiektywnie to ja, tak mogę powiedzieć, na swoje zbawienie jeszcze pracuję cały czas. Ja też. I tak do końca życia. No. Też pracujcie. Pokój dobro. Trzecie akademickie Gorzkie Żale. Przenikające Słowo Boże, jazzowe, elektroniczne i akustyczne aranżacje sprawią, że na nowo odkryjesz piękno nabożeństwa pasyjnego. Czekamy na Ciebie w Kościele Franciszkanów przy Placu Bernardyńskim w Poznaniu w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 20. Serca ludzkiego pochodzą złe myśli, mierzące kradzieże, zabójstwo,